Zapraszam na kolejną pisankę z transferem błonowym. Dzięki kokardzie nabrała klimatu lolitkowego. Kto czytał, ten wie. Ale pani na obrazku jest za stara, więc nazwałam ją Beauty. Zaczynamy od tego, żeby mieć jajko styropianowe. Porządnie wygładzamy wszystkie nierówności, bo zawsze są. Dla wygody nadziewam na patyczek do szaszłyków i zaczynam malowanie. Biała farba akrylowa i pędzel gąbkowy. A to jest transfer błonowy. Dzięki niemu możemy transferować wydruki laserowe na kuliste powierzchnie. Papier pochodzi z kolekcji Inspirello. Adres naszego sklepu na dole strony. Na obie grafiki nakładam nieco preparatu i równo rozsmarowuję pędzlem. Rozsmarowuję z góry na dół i suszę. Gdy praca już jest sucha, czyli mniej więcej po godzinie, znowu nakładam preparat. Tym razem rozsmarowuję go w poprzek. Suszę i nakładam preparat po raz trzeci i rozsmarowuję z góry na dół. Po wysuszeniu możemy pracę wyciąć. Trzeba to zrobić dość dokładnie, żeby później nie było widać brzegów. Perfekcjonistką nie jestem, więc zrobiłam to na miarę swoich możliwości. I wrzucamy do wody, ale właśnie tak, tego nie róbcie. No cóż, niezapowiedziane odwiedziny siostry sklerozy. Potem wam powiem dlaczego. Po 10 minutach wyjmujecie i pilingujemy. Delikatnie rolujemy papier. Powinno schodzić bez problemów. Brzegi pilingujemy od środka na zewnątrz. Nie rolujemy do idealnej czystości, troszkę papieru z wydrukiem musi zostać. Jak powszechnie wiadomo, nadgorliwość gorsza od faszyzmu. Wydawało mi się, że jest ok, wrzuciłam do wody i coś mi tutaj nie gra. Po przepłukaniu papieru okazało się, że wykulałam pani łysinę. No właśnie, tak wygląda nadgorliwość w moim wydaniu. Ale przy okazji zobaczcie, transfer jest bardzo sprężysty. Tyle, że nie można przesadzić z rozciąganiem. Łysina poszła do wody, a ja wykulałam drugą część. Gdy uznamy transfer za gotowy, przepłukujemy i dajemy na koszulkę do dokumentów. Odsączam ręcznikiem papierowym, a w miejscu, gdzie przylepię obrazek, smaruję klejem, dowolnym klejem do decoupage. Nakładam obrazek i wygładzam. Zawsze wychodzi. A co przed chwilą zrobiłam źle? Zamoczyłam naraz oba obrazki. Gdy mamy z jednej strony świeżo nalepiony transfer, po prostu nie ma jak trzymać jajka, żeby nalepić z drugiej. I przy okazji nie zniszczyć świeżego obrazka. Więc może dobrze się stało, że tamta część i tak się zniszczyła. A ja przygotowałam trzeci obrazek i teraz go nalepię. Oczywiście pierwsza Beauty już jest sucha. I teraz kolejne traumatyczne przeżycie. Ponieważ wcale nie jest łatwo przylepić obrazek symetrycznie. Na szczęście błona transferowa jest dość wytrzymała. Jak potrzeba, można zdjąć obrazek, przepłukać w wodzie i spróbować nakleić jeszcze raz. Po wysuszeniu całość na niebiesko. Jeden z moich ulubionych kolorów, złamany niebieski. A może błękit? Po wysuszeniu leciutko podcieniuję. Będę potrzebowała skośny pędzelek, opóźniacz do farb akrylowych i trochę brązowej farby akrylowej. Opóźniacza dajemy dosłownie kropelkę. Gdy dacie za dużo, farba będzie schła wiele godzin. Na czubek pędzelka bierzecie brązową farbę, a na środek i końcówkę opóźniacz. Leciutko mieszacie te dwa preparaty, aby dawały efekt naturalnego cienia. A potem wystarczy narysować kreskę. Proste i bardzo szybkie. Nie przyspieszam. Jeżeli przydadzą wam się jakieś preparaty, które prezentujemy w filmie, zapraszamy do naszego sklepiku. Adres na dole strony. Oczywiście cieniowanie mogłam sobie darować, ale ja lubię takie rzeczy w stylu vintage. Chyba nie chcę, żeby wyglądały młodziej ode mnie. Jeszcze leciutkie cieniowanie od wewnątrz obrazka i gotowe. Po wyschnięciu farby z opóźniaczem możemy zabrać się za lakierowanie. Tym razem używam budowlanego lakieru Vidaron. Jest to satynowy lakier akrylowy do drewna. Pomalowałam raz, ale ambitnym perfekcjonistom polecam powtórzyć tę czynność kilka razy. A ja w tym czasie pomaluję stopkę. I zabiorę się za ulubione stempelki silikonowe. Te zawijaski uważam za genialne, dlatego mamy je w swoim sklepiku. Będę odbijała przy użyciu zwykłej białej farby akrylowej. Na jajku taka odbitka nigdy nie wychodzi idealnie, ale zobaczcie sami, czy taki efekt was satysfakcjonuje. Pamiętajcie, aby stempelki zaraz po użyciu wrzucić do wody, a potem dobrze umyć. Gdy farba wyschnie, są nie do umycia. A jajeczko pocieprane pieczątkami wygląda tak. Białą kokardkę miałam zbyt szeroką, więc zaprasowałam ją na pół. Żeby kokardy się ładnie prezentowały, co się da, zszywam. I przyklejam klejem na gorąco. Naokoło kokardka przyklejona, teraz mogę zrobić perełki. To jest perlen pen, czyli tak zwane perełki w płynie. Po prostu wyciskamy perełkę jaką dużą chcemy i zostawiamy do wyschnięcia.
Niczym już pracy nie lakierujemy, trzymają się jak diabli. Teraz trzeba je zostawić na kilka godzin do wyschnięcia. W tym czasie można uszyć wstążeczkę. Ja wolę ładnie uszyć niż męczyć się z zawiązaniem. Pastą złoty antyczny leciutko postarzyłam brzegi podstawki. Dzięki temu się postarzała i zaczęła pasować do góry. A zgadnijcie, czym przykleiłam podstawkę? Na pewno nie zgadniecie. Tym razem użyłam kleju na gorąco. Wow! A kokardkę przyczepiam do jajeczka za pomocą dużej szpilki perłowej. Takie drobiazgi fajne są, więc też mamy w sklepiku. Pisanka gotowa. Zapomniałam tylko powiedzieć, skąd się wzięły perełki na kokardce. Ale już chyba domyśliliście się sami. Perełki w płynie trzymają się na wszystkim. Nawet na obcasach w butach. A tak wygląda skończona pisanka. Która strona według Was jest ładniejsza? Ze stemplami czy z perełkami? Ja mam swojego faworyta, ale jestem ciekawa Waszej opinii. Pozdrawiam świątecznie i zapraszam na inspirello.pl.